Kotłownia na pelet, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o takiej kotłowni. Film będzie dość długi, więc sugeruję filiżankę kawy. Żeby materiał nie był wizualnie zbyt nudny, będę kręcił się po swojej kotłowni. Zacznijmy od początku, bo moja kotłownia co prawda jest już gotowa, ale wiem, co czuje osoba, która raczkuje w tym temacie i nie do końca wie, jakie paliwo powinna się decydować. Ja wybrałem pellet, ponieważ nie chciałem być uzależniony od dostawców gazu. Nie wybrałem kołrożku, bo nie chciałem mieć syfu w kotłowni. Nie brałem pod uwagę pompy ciepła, pompy powietrznej, ani kotła na zagazowane drewno. Zakładając, że tak jak ja zdecydujesz się na pellet, musisz liczyć się także z wysokimi cenami pelletu, ale to gdzie i za ile kupisz pellet zależy wyłącznie od Ciebie, a w kotłowni czysto i pachnie drzewem. Nic nie ma za darmo i wiadome, że cena pelletu zawsze będzie utrzymywała się na podobnym poziomie co cena węgla czy gazu. Jednak mnie przekonał pellet, bo to paliwo daje możliwość samodzielnej decyzji o cenie, a że jest to odpad startaków, więc wątpliwą sprawą jest to, aby to paliwo kiedykolwiek zostało zabronione. Pomijam spekulacje, że za parę lat pellet ma zostać zakazany. Skoro kwestię mojego wyboru paliwa mamy wyjaśnioną, przejdźmy dalej. Zdecydowałem się na kotłownię na pellet i co dalej? 99% osób, podobnie jak i ja, swoje kotłownie zaczyna od poszukiwania kotła na pellet. Zaczyna się gorączkowe przeglądanie stron celem znalezienia najlepszego kotła. Podstawowe kryteria zapewne każdy zna. Kocioł ma być tani, solidny i się nie psuć. Moja uwaga jest taka, zanim zabierzecie się za wybór kotła, sprawdźcie jeszcze raz wymiary kotłowni i najważniejsze, sprawdźcie wysokość podłączenia czepucha do komina. Najlepiej, gdybyście mieli wejście do komina na wysokości od 1,70 m, ponieważ to pozwoli Wam na wybór niemal każdego kotła na pellet. Jak będzie za wysoko, to wyjście kolankami można sobie poradzić. Gorzej będzie, jeśli będzie za nisko. Poza tym przypominam, że rura spalinowa także grzeje, więc mamy darmowe ciepło w kotłowni. Ile mocy powinien mieć kocioł? To jest temat rzeka i w dużej mierze zależy od bardzo wielu czynników. Powierzchni do ogrzania, jak zaizolowany jest dom, ile metrów wody w obiegu grzewczym, czy to tylko grzejniki, czy podłogówka, czy może miks grzejników i podłogówki. Ja wiem, że każdy chciałby, aby jego kocioł momentalnie nagrzewał wodę i pomieszczenia, dlatego większość osób popełnia na starcie pierwszy poważny błąd przy wyborze kotła na pellet. Wybieramy kocioł z za dużą mocą, to znaczy wybieramy przewymiarowany kocioł. To samo dzieje się, gdy na przykład ktoś modernizuje kotłownię i wymienia kopciucha na pellet. Powiedzmy miał kopciucha 25 kW, to w podobnej mocy szuka kotła na pellet. Wybierając daną moc kotła, pamiętajcie, że każdy kocioł na pellet ma coś takiego jak informacje o spalaniu pelletu w kilogramach na godzinę. Na przykład wybierając kocioł 20 kW na pellet, nie oczekujmy od takiego kotła, że będzie nam palił tyle samo pelletu na godzinę, co na przykład 11 kW. Są to jakieś minimalne ilości, które on musi spalić na godzinę i tyle w temacie. Dużo ludzi wpada w panikę, jak dociera do nich brutalna rzeczywistość, że ich kocioł 20 kW spala na przykład worek 15-kilowy pelletu na pół dnia, zwalając całą winę na złe ustawienia kotła. Szukają ślepo złotego środka na forach, bo ktoś im może podać ustawienia dla kotła, dzięki którym nagle i kocioł z 20 kW będzie palił tyle samo co 11 kW. Nie, tak nie ma. Nie ma na to złotego środka. Jeśli zrobiliśmy wszystko, powtarzam wszystko, aby nasz dom był maksymalnie docieplony, ma prawidłowo dobrany system ogrzewania, to jedynym sposobem na zmniejszenie spalania jest zmniejszenie temperatury zadanej na kotle. Najprościej mówiąc, musimy ustawić niższe temperatury na grzejniki, na podłogówkę, na wodę użytkową. Druga sprawa to kaloryczność pelletu. Im bardziej kaloryczny pellet, tym powinien oddać więcej ciepła.
tej kwestii na razie nie będę się za bardzo rozpisywał, bo jestem w fazie testów ze swoją świeżą kotłownią. To ile kW powinien mieć kocioł na pellet? Odpowiedź brzmi nie wiem. Nikt nie będzie w stanie Wam jasno udzielić informacji na to pytanie. Możecie używać specjalnych kalkulatorów internetowych do tego, ale zaznaczam, że wszystkie są tragiczne. Osobiście wybrałem kocioł 11 kW i był to najmniejszy mocowo kocioł w asortymencie Lasara. Gdyby producent dysponował mniejszym mocowo kotłem, zapewne wybrałbym jeszcze mniejszy. Na dzień dzisiejszy uważam, że 11 kW to kocioł delikatnie przewymiarowany jak na mój dom. Instalacja w moim domu jest prosta, na samych grzejnikach, oparta o tylko dwie pompy, jedna na grzejniki, druga na boiler. Dom ocieplony styropianem 20 cm 0,31 plus 2 cm 0,31 od wewnątrz. Poddasze piana PUR 30 cm 0,36. Okna i drzwi montowane w systemie szczelnego montażu. Brama garażowa 60 mm. Powierzchnia do ogrzania 190 m2 plus 30 m2 garażu plus 50 m części na graty, powiedzmy. Worek pieniędzy przeznaczyłem po to, aby właśnie na tym etapie wyboru mocy kotła wybrać najmniejszy, jaki był możliwy. Przeglądając sklepy internetowe znalazłem 3 kotły 8 kW. Niestety żaden z wybranych przeze mnie kotłów nie stoi w mojej kotłowni. Dlaczego? Do tego zaraz wrócę. Skoro wybrałem już sobie 3 kotły, powiedzmy, to zabrałem się także za wyboru boilera. Tu znalazłem jeden boiler, który podobnie jak kotły zapisałem sobie w zakładce. Więc mamy już wybrany jakiś kocioł 8 kW, jeden z 3 plus boiler. Ale kotłownia nie składa się tylko z tych dwóch elementów. Potrzebujecie jeszcze tych wszystkich rurek, pomp i całego tego osprzętu. No i oczywiście samych grzejników, w moim przypadku oczywiście. W tamtym momencie zastanawiałem się, skąd ja mam u diabła wiedzieć, jakie to rurki, kształtki i te różne pierdoły mam kupić. Na szczęście w tym wszystkim zajął się Łukasz, czyli osoba, która od 25 lat siedzi w temacie hydrauliki i prowadzi swoją działalność gospodarczą. Ja jako laik mogłem tylko przetwarzać informacje, które przekazał mi Łukasz. Ja jestem osobą, która jak sobie coś założy w głowie, to ciężko mnie przekonać na zmianę. Piszę o tym, ponieważ wyobraźcie sobie, co taki w cudzysłowie biedny Łukasz musiał przeżywać ciągle, tłumacząc mi co i dlaczego. Nie wiem, ile godzin żeśmy w sumie przegadali, ale Łukasz wyśmiał moje 3 wybrane kotły 8 kW i mój jeden boiler. Twierdził, że na moją odpowiedzialność może mi zamówić któryś z 3 wybranych przeze mnie kotłów, dając mi najlepszą cenę w sieci, ale cały czas powtarzał, żebym przestał ślepo patrzeć tylko na moc, a bardziej na całokształt. Łukasz zaproponował swoje wybory, podał mi 2 kotły, jeden 10 kW, drugi 11 kW, twierdząc, że te dwa deklasują moje wybory. Twierdził, żebym porównał sobie wagowo te kotły i co się okazało, ten kocioł 11 kW, który mam właśnie aktualnie w swojej kotłowni, waży około 350 kg, a żaden z kotłów 8 kW wybranych przeze mnie nie przekraczał wagi 160 kg. I co ciekawe, gabarytowo wszystkie kotły są do siebie zbliżone. I teraz pomyślcie sobie, z jakiej stali są wykonane tamte kotły 8 kW, skoro gdzieś zniknęło około 200 kg. Wiadomo, że takiego słonia 350 kg jest gorzej wnieść do kotłowni, ale pamiętam, że ja za pomocą swojego wujka i brata ciotecznego jakoś go tu umieściliśmy. Różnica w wadze to jedno, ale bardzo ważna jest obsługa gwarancyjna. Tutaj wygrał kocioł, który stoi w mojej kotłowni, ponieważ jako jedyny spełnia normy BAF-a, a producent daje na ten kocioł aż 10 lat gwarancji. Poza tym na ewentualny serwis, który dostępny jest na terenie całego kraju, czekamy parę dni, a nie jak w przypadku innych producentów mniej znanych, nawet parę tygodni, miesięcy, kto wie, może i więcej. Większość części mają dostępne od ręki i to się chwali. To są rzeczy, którymi przekonał mnie Łukasz do wyboru tego kotła. Ja dodam jeszcze parę rzeczy od siebie. Palnik kotła umieszczony jest pionowo, więc wszelkie niedopalone rzeczy po prostu spadają grawitacyjnie na dół.
Kocioł posiada autorski podajnik peletu, metalowy ślimak, który też pełni rolę zabezpieczenia śluzy przed cofaniem się płomienia i nie słychać, jak pelet podawany jest do palnika. Właściciele kotłów na pelet, którzy mają w swoich urządzeniach takie plastikowe, spiralne rury zasypowe, wiedzą, co mam na myśli. Słychać co chwilę, jak te drobinki peletu uderzają w palnik, spadają do palnika. Poza tym te rurki zasypowe lub sypowe potrafią się łamać z biegiem czasu. I ostatnia rzecz, jakość peletu. Ten kocioł, z tego co potwierdził serwisant, nie wymaga stosowania peletu A1. Mówił, że nie ma sensu kupowania drugiego peletu, bo ten kocioł i tak poradzi sobie ze słabszym jakościowo peletem. Ważne, aby nie był to jakiś pelet bezfirmowy, czyli jakieś puste, powiedzmy, worki bez nazwy, ale żeby była na tych workach jakaś tam firma, ale niekoniecznie ma być to produkt z najwyższej półki, wiadomo, ten najdroższy. Tu nie o to chodzi. I ostatnia sprawa, Lazar jako jedyny z nielicznych producentów wymaga przy swoich kotłach na pelet stosowania zaworu czterodrożnego, czyli kolejnego zabezpieczenia. Po wielu próbach Łukaszowi udało się namówić mnie na moc wyższą niż 8 kW, bo aż 11 kW. Mój plan o zakupie najmniejszego kotła na pelet 8 kW runął. Ja musiałem sam siebie przekonać, że spalanie peletu zapewne będzie wyższe, ale może nie aż tak bardzo. Łukasz dalej twierdził, że to bardzo dobry wybór i że by się nie przejmować mocą, bo kocioł ma 3-stopniową modulację mocy, zresztą jak każdy inny kocioł. Zanim już zostawię temat wyboru kotła, pamiętajcie o tym, że kocioł na pelet działa najwydajniej i ma najwyższą sprawność, jeśli pracuje na 100% swojej mocy. Sprawność, którą chwalą się producenci, to właśnie tryb pracy, gdzie ten pracuje na 100% swojej mocy. I tu finalnie dochodzimy do sedna sprawy, czyli lepiej wybrać kocioł mniejszy mocowo, żeby ten pracował na 100% swojej mocy i miał maksymalną swoją sprawność, niż wybrać kocioł przewymiarowany, aby ten pracował większość czasu na przykład 50% swojej mocy. Taka praca nie jest zdrowa ani dla kotła, ani dla komina. Po kotle przyszła kolej na boiler. Biedny Łukasz znowu musiał znaleźć takie argumenty, które odwiodą mnie od zakupu wybranego przeze mnie boilera. Sam podpowiedział mi tym razem jeden konkretny boiler, twierdząc, że ma największą wężownicę, stąd też zalecany jest głównie do instalacji gazowych. Ale kto powiedział, że nie można podłączyć go do kotła na pelet? Nikt. Jedyną wadą takiego wyboru jest to, że wyjścia są na górze, dlatego też będą one widoczne w kotłowni. Większość boilerów stojących ma wyjścia umieszczone na dole z tyłu i są one niewidoczne. Dlaczego boiler Kospela? Łukasz twierdzi, że wiele razy był w fabryce Kospela i wie, z jak rygorystyczną jakością produkowane są te boilery. Mówił, że wybrać w ciemno. Cenowo wybrany przez Łukasza boiler był parę stówek droższy niż mój wybór, ale znowu dałem się przekonać. Dwa zasadnicze pytania, które zapewne nurtuje większość osób. Ile litrów ma mieć boiler? Czy wybrać wersję z grzałką, czy bez? Ja zdecydowałem się na boiler 100-litrowy i ta pojemność jest wystarczająca dla rodziny 2+1. Jeśli zużywamy naprawdę dużo wody lub obawiamy się, że 100 litrów to za mało, 120, max 140 będzie aż na wyraz w kontekście do użytku domowego oczywiście. Temat grzałki to odwieczny problem. Mój hydraulik twierdzi, że latem taniej wychodzi podgrzewanie wody z grzałki, nie włączając kotła, zaś sam osobiście uważam, że tak taniej będzie latem odpalić kocioł. Jak będzie taniej i lepiej, nie wiem, muszę potestować. Co do kwestii wyboru grzejników, głowic do nich, wyposażenia kotłowni, tym razem zostawiłem wolną rękę Łukaszowi, przynajmniej tym razem nie musiał mnie przekonywać na swoją rację. Wiedziałem, że to, co wybierze, będzie solidne. Ile grzejników? Moc grzejników dobierana jest, biorąc pod uwagę najróżniejsze kwestie. Tym zajął się mój hydraulik, przeprowadzając ze mną, nazwijmy to, wywiad środowiskowy. Policzył powierzchnię okien, dopytał o powierzchnię użytkową, metodę ocieplenia budynku i na tej podstawie dokonał wyboru.
Podsumowując, Łukasz dostarczał wybrane produkty hydraulikowi i tak w przeciągu do 4 dni kotłownia była gotowa do uruchomienia z powierzonymi grzejnikami. Po zakończonej pracy oczywiście zapłaciłem za usługę hydraulikowi, a Łukaszowi za kocioł, boiler, grzejniki i cały osprzęt do kotłowni. Podam jeszcze 5 rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy, zanim decyduje się na kocioł na pellet. Pierwsze. Kotły na pellet mają 3 różne rodzaje palników i najbardziej wymagającym, jeśli chodzi o jakość pelletu, jest palnik Kipi. I jeśli ktoś używa palnika Kipi, sugeruję, aby brał pellet z najwyższej możliwej jakości, najwyższej możliwej półki, jeśli chcesz uniknąć spieków. 2. Jeśli planujemy wymianę kopciucha na pellet, a nasz budynek jest słabo ocieplony lub zbudowany dosyć dawno temu, moja rada jest taka: nie róbcie tego. Nie zamieniajcie kotła na pellet, bo później będzie płacz, że miało być tak super ekologicznie, a kocioł pali Wam bardzo dużo pelletu. Przed zmianą kotła z kopciucha na pellet najpierw zadbajcie o doizolowanie budynku. Tu nie chodzi o to, aby wybrać byle jaki styropian, 5, 10, aby tylko było. Nie, to jest za mało. Tu trzeba ingerencji w posadzki, dach, okna itd. 3. Jeśli jesteś właścicielem przewymiarowanego kotła na pellet, a masz dom bardzo dobrze docieplony lub zaizolowany, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wstawienie do kotłowni bufora ciepła. Duża moc kotła bardzo szybko nagrzeje taki bufor, a ten później jako bateria będzie ogrzewał naszą instalację, a ta nasz dom. 4. Kocioł na pellet bez bufora jest zdecydowanie złym rozwiązaniem, jeśli mamy tylko ogrzewanie podłogowe. Dlaczego? Kocioł swoją najlepszą sprawność ma w momencie pracy na 100% swojej mocy, a mając ogrzewanie podłogowe, taki kocioł będzie ciągle się dusił. Jedynym słusznym rozwiązaniem w przypadku ogrzewania podłogowego jest kocioł na pellet z buforem. 5. Koszt kotłowni na gaz. Mówimy o kompletnej kotłowni, czyli zakup kotła plus całego wyposażenia kotła. Jest 2-3-krotnie tańszy niż kotłowni na pellet, jako na paliwo stałe. Na samym końcu dodam swoje zdanie na temat całego etapu związanego z tą kotłownią. Gdybym mógł cofnąć czas, nie traciłbym czasu na przeglądanie czeluści internetu w poszukiwaniu najlepszego kotła lub najlepszego boilera. Nie traciłbym czasu na czytanie idiotycznych porad na forach, bo to nie ma przełożenia na rzeczywistość. Od razu zadzwoniłbym do Łukasza, wytłumaczyłbym, co potrzebuję i nic przy tym nie musiałbym robić. I co najważniejsze, Łukasz ma swoich zaufanych hydraulików, których może polecić, gdyby ktoś nie dysponował swoim. I teraz najlepsze. Mój hydraulik, który współpracuje od początku w tym domu, on tu robił wszystko od podstaw, to też hydraulik widniejący na liście polecanych hydraulików u Łukasza. Jak widać, świat jest mały. Dla mnie ta znajomość tych dwóch ludzi to jedynie na plus, bo obydwaj mają do siebie zaufanie, mogą się nawzajem polecać. Z tego miejsca chciałbym podziękować swojemu hydraulikowi Krzyśkowi i Łukaszowi za pomoc w realizacji tej kotłowni. Gdyby był ktoś zainteresowany zakupem kotła, modernizacją kotłowni, wszystkim innym, co ma związek z hydrauliką, pod filmem podaję namiary do Łukasza. Łukasz twierdzi, że nie ma sprawy, której by nie rozwiązał. Podobno zajmuje się bardzo skomplikowanymi rzeczami, tak więc jeśli ma ktoś ochotę, podaję telefon, można zawsze zadzwonić, dopytać się. Nadmieniam też, że nie podaję namiarów na hydraulika Krzyśka, bo po pierwsze on tego nie chciał, a poza tym ma bardzo napięty grafik i z trudem znalazł miejsce dla mnie, ale znalazł je, bo wiedział, że w tym domu nikt inny nie grzebał oprócz niego. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.